Słuchajcie, witajcie. Marcin z tej strony i Kamila. Jesteśmy przed wejściem na targi kamperów. I chyba karawaningu. I patrzymy, jak tutaj Volkswagen taki elektryczny stoi. To jest chyba ten e-bus. Dobra, idziemy do środka. Dostaliśmy bilety tutaj. Zaproszenia. O! Jest drugie i drugie. O. I wchodzimy, słuchajcie, do środka. Pierwszy raz jesteśmy na takich targach w Poznaniu. Na zaproszenie przyjechaliśmy USA kamperem. Zobaczymy gdzie. O, ten jest na bliźniaku. Taki kamper. Ten długi, no. No. Będąc w Stanach właśnie 3 tygodnie kamperem, trochę się zaraziliśmy. Tak, miała być przygoda, sprawdzenie czy pasuje, a się okazało, że Tak. nawet warto. A się zastanawiamy, czy może kupić, może wynająć, może nowy, może używany. Chcemy tu pooglądać. Tam jeszcze pełno stoi, że jakieś takie nadstawki są. Centrum kempingowe Danis, ale mają być też tu przedstawiciele różnych pól kempingowych. No, coś ciekawego. No, przed w Dla Chorwacji, nas nie? będzie, no. Skala numer 4. Dzisiaj jest czwartek, dzień premier. Zobaczymy, jakie tu premiery. Zobaczymy, tutaj ze skuterem jest coś. O, fajnie to wygląda. A, to jest na jakimś busie. Wejście tylko z personelem stoiska. Ale widzisz, Kamila, tak jak tutaj jest dla piątki, to już odpada, bo tu masz dla 2 osób. No, I to już ciężko, jak się ma 3 dzieciaków. to już jest problem. O, tutaj już jest sprzęt. Skutery. O, tu zobaczcie, jaki pokrowiec. Ochrona przed gradem, polski Fiat. No malucha ekstra. Ciekawe, czy tak na inne robią też. A masz Aha. A, można samemu stworzyć pokrowiec. Ale fajnie. na polonezę. No, ja na Poloneza już kupiłem, ale bez tych. Bez takich bajerów. O, to jest firma Jalko, ona ma takie fajne pufy. I ma też fajny zrobiony, widzę tutaj Poland Rock też. Super. O, No, pufy takie kolorowe. w naszym klimacie. No. Fajnie, atrapa te jedynki. A tutaj jest takie Volkswageny też z dachem, widzisz, podnoszonym. To też jest jakaś alternatywa. A, to są takie poduszki, można pompowanie sobie zrobić. Można pompowanie. My kiedyś żeśmy w Mercedesie, w Sprinterze tak zamontowaliśmy takie poduszki. I później myśleliśmy, że można pakować tam ile się da, aż się złamał ten Sprinter. Pamiętasz ten czarny? Delikatnie się przeładował. No, faktycznie, Magda. A czekaj, bo tu widzę, że ta niewiadówka. Mój dom na kółkach. Cześć. Można zaglądnąć? O. Aha, to jest, słuchajcie, tak niewiadówka przerobiona. Ale czad. Fajnie, zobacz, to jest taka chyba... Aha. To jest normalna niewiadówka tak przerobiona, czy... To nie jest Czy nie? niewiadówka To nie jest przerobiona. niewiadówka? To jest niewiadówka Dobra. Fabrycznie nowa. personalizowana Aha, taka. czyli dalej są produkowane, przez, rozumiem, tak? jasne. Aha. Cała paleta jest. Fajnie, to ile kosztuje taka przyczepa? Targowo 55 w tej chwili to jest, katalogowo 59 900. W takim wykonaniu jak wygląda, z oklejeniu jedyna w Polsce taka przyczepa. Aha. Kombo zdolny. Fabrycznie nowa, tylko że zrobiona przez nas oklejenie, materace, wystrój zupełnie inny niż w oryginale. Tak? Fajnie, a tu widzisz, że już się... Mieścimy się w pizzę. No, czekaj, jeszcze raz muszę zobaczyć. Czekaj, musielibyśmy. Hmm.
tutaj jest ten. Ale no to też jest fajne rozwiązanie, w No. sumie targać ze sobą. Mamy auto. Ale czekaj, to pewnie się... A, czekajcie, bo to jest bliżej. Ja myślałem, że już niewiadówek nie produkują. Tutaj są. Dwie osoby to jest idealna. Mamy jeszcze No trójkę właśnie, dzieciaków. my szukamy ale- czegoś większego. Tylko, że małe jeszcze. No 5-osobowych nie ma w tej chwili niewiadówek, nawet tych dużych. N-Cross w tej chwili jest maksymalnie 4-osobowy, nie? Z piętrowym łóżkiem, ale to jest na 5 hali. Tam jest całe stoisko niewiadowa, także również też zapraszam. Aha, to super. Jest niezła też. Fajnie. Ten, też niewiadówka oklejona. Taki ocieplacz, żeby nie było zimno. Fajnie, by się nie nagrzewa. No. Ubranko dla szkoły. Patrz. Kamperem na wakacje marzeń. O, tu jaka hala z kamperami. No. O matko i córko. Od czego tu zacząć? Weszliśmy jakimś bocznym wejściem, co prawda. No zobaczymy, czy coś nas tutaj urzeknie. Jak się zastanawialiśmy, że na nasze potrzeby to chyba byłaby taka powyżej 3,5 tony kamper. O, tu ile miejsca jest w środku. Nie? O, tu są przyczepy kempingowe, no. O matko, jest tego sporo. Hobby. Tu jaka przyczepa, Beach 420, 89 tysięcy. O, ty, ale fajna. Ale by naszym dzieciom by się to podobało. Patrz to. No. Czekaj, a tutaj? Aha, tu jest taki schowek. Czekaj, bo tu jest łóżko, tu, no to dzieci by tu już... No i tutaj to się pewnie składa No. też jako duże łóżko. No to tu już miejsce by Fajna. stykło. O, taka retro, nie? Ho, 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 ale super. No. Taka retro touring, Eriba. Cena targowa 145 tysięcy. Składana, idziemy zobaczyć tutaj. O, wchodzimy tu. No, jest podnoszony dach. Aha, czyli tu jest takie duże łóżko. Może. Ale patrz, to jest taki toaleta. No, tak? No zobacz, jaka super, taka Czekaj, tu jest malutka. umywalka. Słuchajcie, no musicie się przyzwyczaić, że będziemy pokazywać to, co nam się podoba, bo to zazwyczaj tak jest. Nie pokażemy wszystkiego, ale... No, ale O, zobacz. tu jest toaleta. Haha. Umywalka. Tylko tak, tu już nie ma tego łóżka podwieszanego, nie? No, Więc tak, tutaj... tak, ta jest mniejsza, nie? Ale, Ale ma toaleta, tamta chyba nie miała. tak, tam trzeba by taką jak ma Grzesiu, że po prostu mamy toaletę No sobie. ale ta ma fajniejszy design. Dla nas. Nie no, ta design to jest mega. A, tu jeszcze dobra, zobaczymy taką wielką. Ile ta kosztuje? 195 tysięcy. Wow, Kamila, zobacz na to. No kurczę. No to jednak przyczepy są tańsze od kamperowej. Tutaj łóżko piętrowe. O, tutaj jest sypialnia. I tutaj łazienka, tak? Od razu, no. Pamiętacie? O. Mhm. Ale tu I tutaj nówka, nie? Aha, jest fajna kabina. Tu jest toaleta. Nie no, super. Marianka taka jest kamperami zafascynowana, że jak byliśmy na badaniu wzroku, miała obrazki pokazywać i był usłoniona. Powiedziała, że to kamper. O Boże. To znaczy, wiesz, takie cienie tylko, No, nie? no. Wszystko dobrze powiedziała, tylko tego słonia. Kamper. No, tu też jakaś muza gra. 757 tysięcy kamper. Dobra, wchodzimy. Możemy wejść popatrzeć. Aha, to jest
na Fiacie. Nie no, fajnie, no tak stwierdziliśmy, że fajnie na takie targi przyjechać, bo można zobaczyć wszystko. Tak jak próbowaliśmy gdzieś tam we Wrocławiu pooglądać, no to ciężko, bo to jest wiadomo jakaś półintegra, integra. Nie, jakieś różne te. No nie, tu by było szkoda siedzieć chyba, nie? W tym. Ile on ma? DMC 4,5. No, takie małe mieszkanie. No. To niesamowita, słuchajcie, przygoda z USA Camperem.pl i dzięki nim tutaj jesteśmy i teraz rozglądamy się za kamperem albo za przyczepą, albo w sumie nie... Od tego się wszystko zaczęło. Tak. Nie, wiesz od czego się wszystko zaczęło? Jak No. byliśmy pierwszy raz w Stanach i pamiętasz, byliśmy nad tą rzeką i mówiliśmy, o jakby było fajnie, tak móc się zatrzymać w tak, takim tak, miejscu tak, i no. po prostu sobie pobyć. I ja mówię, a to właśnie kamperem Tak, i nie wiem, trzeba może. szukać, nie? Wtedy... Tak. I to była nasza pierwsza myśl, że a to by było fajnie. Kurczę, a tu są takie przeprawowe, to już gdzieś na... Tutaj na busach są... O, a zobacz tutaj takie... Boże, ten jaki wielki, nie? Chodź, słuchaj, zobaczymy z ciekawości, ile taki bus kosztuje. O, bo tutaj jest... A nie, jest tutaj... A nie, tu jest fotel... To jest chyba 4 osoby. Jest tutaj gdzieś cena? Nie ma ceny. Takie coś. Jest nasz kamper. Możemy sobie przypomnieć teraz. Haha, Kalifornia. Bez wiz, prawo jazdy kategorii B. Sen o Ameryce. O. Dzień dobry, pani Kasiu. Haha, cześć. Ale najładniejsze stoisko, słuchaj. Rzuca się w oczy. Rzuca się. Podróżnicy. Cześć. Super, Właśnie no. wspominamy Właśnie sobie teraz, jak dziękujemy patrzymy na na vlogu Ci za tą wycieczkę, bo to było mega. Wejściówki też. Ale ta przygoda, to trzeba będzie to powtórzyć jeszcze chyba, No nie, wiesz? właśnie jest tak niestety, że jak się już raz spróbuje, to już No. To ja, wciąga, no. ja w ogóle jak pierwszy raz, sorry, tylko sobie opublikowałam, jak pierwszy raz pojechaliśmy do Teksasu, to ja płakałam jak stamtąd wyjeżdżałam, bo wydawało mi się, że już nigdy mi się to więcej nie uda przyjechać, że wiesz, to takie przedsięwzięcie, tyle kasy w ogóle, nie wiem, tego czasu i No, a to po prostu co rok się udaje dalej to, i się chce nadal, nie? no, nie no, bo to jest... Ja właśnie obstawiałam, że pojedziemy, spróbujemy, stwierdzimy, okej, fajnie było, ale już wystarcza, No to jednak właśnie, nie. no. A powiedzcie mi, bo w sumie tam muszę przyznać, że nie widziałam wszystkich waszych filmów, a tam w tym pokazywaliście coś odnośnie właśnie tego parku w Yosemite. Tak, no. Że właśnie nie wjechaliście, tylko wy tą osobówkę braliście. Czy to Sequoia? Czekaj, to było To było w Sequoia. w Sekwojach, tak, bo tam nie, To tam nie ma, pokazaliście w filmie, nie czy- ma wjazdu, tak, Tak, no. okej. I tam są po prostu takie transporty, nie? Te shuttle, coś tam. To znaczy Bo tam- byli ludzie, którzy tam wjechali, tak czy tak. I to też No. chyba nawet było No, pokazane, no. nie? Że były tam kampery, Bo więc tam, też bo na tam własną... jedną drogę można faktycznie Tak, wjechać tak, jedną tak, drogą, tak, ale nie Mhm. wszystkie. A od tej strony, To co już my na jechaliśmy, własną to nie osobówkę ten. Gdzie wynajmowaliście? Nie, my tam nie Nie, my braliśmy. tam żeśmy po prostu, tam są takie autobusy, które wożą do parku i wiesz, i biorą cię z okej. kempingu i ten. I to była No. fajna przygoda, bo tam jeszcze z kierowcą gadaliśmy, on całą historię całego Oni są życia, super, nie? wiesz, Bo no. oni tacy Tak. lubią Otwarci są, entertainment, tak, od razu no. Już jesteś I częścią fajnie. tej I historii. nawet fajnie Tak, było, bo to tak. była też przygoda dodatkowa, nie? Opłaca się cały ten wynajem, dokładnie, a na miejscu tak naprawdę opłacacie, znaczy odbieracie kampera już tylko kluczyki i No, Kasia tutaj opowiada kolejnym osobom chętnym na przygodę życia w kamperze. O, a to jest ten mniejszy, on ma, widzisz, tutaj Nie kręci ci się łezka? jest tak, nie, no fajnie było, no 3 tygodnie naszego życia, nie? Łóżeczko dzieci by tu już wskakiwały. No, tutaj dzieciaki spały i to właśnie nie ma tego, ale nikt nie spadł. Tak, ale przez No. pierwsze dni tutaj bagaże kładłam, żeby Aha, nie... no tak, dla bezpieczeństwa, ale mi Na się tak wszelki podobało tu wypadek. zaglądanie przez te okienka. No. A, ten jest, widzisz, jak jest mniejszy, to jest tutaj to siedzenie, ale tu i tak dzieciaki siedziały, także tu 2 i tutaj... No i tutaj niestety dla większych dzieci nie wchodzą już foteliki. O.
Dzieciom to się podobało w sumie. Tu jest ten... Troszeczkę inaczej, ale też to myślę, żeby był ten spokojny No, taki, myślę, że nie? dałoby radę, no. No, tu jest ta gazowo ta, elektryczna. Fajnie. Że już mam ochotę już jechać gdzieś. Ty, no jedźmy do tego Teksasu teraz, No nie co? no, no ale teraz... Aha, bo my mieliśmy tego, C30, nie? 9 metrów. Tu jest, a ten jaki jest numer? C21 jest malutki. Nie, to jest ten, co tutaj jest. Chyba nie. Czekaj. Nie, tak, to jest ten chyba. Na 5 osób, no. A ten jest na 7 w ogóle. Musimy sprawdzić, jak są odczeja. Tu jaka mała przyczepka. Tu patrz, jaka kawalerka. Kawalerka, aha, a tu u góry ten, wiecie, o, elektryk, Volvo. Nie no, ja już na ten Texas bym się... Kolejna przygoda, nie? O, i patrz, jest ten, iStream chyba, albo coś podobnego. Zobaczymy, co tutaj jest. Ale to są chyba, jest producent okien, czy coś, że to tak... Można tu zaglądnąć, czy to jest jakiś pokazowy tylko? Niestety kolega jeszcze zaraz A, śpi w środku. Nie, to już za godzinę już nas nie będzie. A tu takie retro rowery? Jeszcze retro rowery, zobacz jakie fajne. Oho. Niestety, ktoś tam śpi. A, to jest taka przyczepa food truck, nie? Tak, Też fajnie wygląda. Przewodnik kempingi Europy, będziemy patrzeć. No, musimy właśnie, no bo mieliśmy z nimi jeszcze porozmawiać właśnie o tych kempingach. Bo to w Chorwacji też chyba tam jakieś fajne. No to tu jest Nie? właśnie. Można by- Chorwacja, Włochy, Austria. Można by, może ktoś z Was ma jakąś firmę, która wypożycza kampery, może byśmy na Chorwację wypożyczyli, jak nie kupimy, nie? No. Będziemy... Elo. Już odczekaj. 977 000. Takie coś. Sprzedam nowy kamper. I za 1 000 000 złotych można. Zobaczymy. Można wejść, zobaczyć? Dzień dobry. Aha, o, tutaj to jest taki ekskluzywny kamper. Dzień dobry, dzień dobry. O, tutaj sobie zobaczymy, jak to wygląda. O, przeszklona kabina. No. Dziękuję bardzo. I tutaj trzeba mieć już na autobus przy takim czymś, czy? Nie, na C. Na C. Na C, autobus to jest... Aha, no tak, bo to wtedy tu się nie przewozi ludzi. A ile osobowy jest? Do spania 2 osoby, 5 osób do jazdy. Okej. No, wróciliśmy tu na stoisko do Piotrka i Kasi. I Piotrek chce nam pokazać jakieś kampery. Cześć, cześć. A jeszcze, właśnie, dobra, kampingi też jakieś w Chorwacji? To będzie tutaj gdzieś znajdziemy, Tak, to czy? jest to tutaj w naszym przewodniku Tak, jest to bardzo jest dużo. Aha. A tu jest jeszcze taki z sieci Majstra, bardzo fajne kempingi z domkami albo z kempingami w O. różnych miejscach na To ja Istrii, też wezmę, no. ale bardzo fajna sieć. O, O, super. to zobaczymy. Z nimi też. współpracujemy, byliśmy tam u nich kilka razy praktycznie na wszystkich kempingach. No. A my tu No. już z Kasią rozmawialiśmy, że chyba do Teksasu. No, namówiła Namówiła nas. 5 minut rozmowy i już. Teksas to jest coś, co lubię też, więc No, szukamy teraz tylko terminu, kiedy się da. no. Ona wychodzi w weksji. O, fajnie, bo tutaj jest łóżko takie w poprzek. Tak, i to jeszcze się podnosi, także wiesz, jak na czas stoi, jak tam nie śpi, A, to okej. wtedy łatwiej się wiesz, chodzi, jest więcej przestrzeni. No, tam jest. Sporo to jest, no. Tylko, że właśnie jest łóżko poprzeczne z tyłu, nie? Także no, czasami to może komuś przeszkadzać, że jednak ta druga osoba musi gdzieś tam przeskakiwać. Ale to jest jakby samochód 6-osobowy i Kampery Gorzów jako jedyni zamówili, bo jakby fabryka nie wypuszczała takiego modelu na full wypasie, czyli z automatem, z LEDami i tak dalej w tej wersji.
No ale jakby Kampery Gorzów się z nimi dogadało i jakby Aha, mają i zamówione zrobili dla coś siebie takiego. 10 sztuk i będą już mieli te auta od grudnia. I one będą po prostu dużo lepiej wyposażone, nadal będą jako 6-osobowe. I to jest do 3,5 czy to jest ten większy? To jest standardowo, one wychodzą jako 3,5, ale można jakby mają homologację na 4,250. Aha. No, to jest fajne. Co to jak jest nowe, to czasami trzeba gdzieś tam. No tutaj po prostu się otwiera, trzeba poprzyciskać. Jakby nie będę wam koloryzował, że to jest jakiś full wypas, bo to jest taka półka, można powiedzieć, entry level. Nie? Kampery tak w cenach właśnie między 300 380 to są jakby taka podstawa, ale bardzo dużo ich jeździ w Polsce, bardzo dużo ich jeździ w wypożyczalniach, także jak one są, wiesz, potrafią przetrwać w wypożyczalni 2 czy 3 lata, to znaczy, że jakby ta jakość jest odpowiednio zrobiona. A, to jest. I ten stolik się obraca jakoś chyba, tak? Wiesz co, Czy- ten stolik się opuszcza, no i wtedy tutaj się robi Aha. kolejne łóżko jeszcze. Ale, Okej, ale jak ja myślę, że Nie, no to wasze dzieciaki w wystarczająco, trójkę pewnie. możliwe, że dadzą radę tam spać tak. i nie będzie trzeba tego przekształcać. No. 2 osoby jadą tutaj przodem, trzecie miejsce się robi tutaj albo tutaj. Nie no, świetnie. No one, cała frajda było jak dzieciaki jechały przy tym i sobie Mogły przy rysować, stoliku, nie? wiesz, Grać rysowanie, karty. granie. No i- to tutaj jakby jest to miejsce i jakby jadą naprzeciwko siebie, bo stolik też jeszcze jeździ. Tutaj pewnie, tutaj jest. O, tu. Ale fajnie. I tak, Po i tu prostu jest wiesz. pas, no i można sobie... O matko. Można też, bo nim jakby dowolnie sterować, No. żeby... Także tak naprawdę to dziecko nie musi jechać jakby tyłem, no tak jak w Amerykańcu, no jakby tam, No, według przepisów powinien tam siedzieć w foteliku, ale jest jak jest. wiadomo jak jest, no. No, ale... Aha, i tu jest automat i tu jest Ford. Nie, tutaj. tu jest manual, bo to Aha. właśnie jest... Bo te egzemplarze w automacie One właśnie będą dopiero. mają być produkowane dopiero na nowy rok, ale rozmawiałem dzisiaj już z Rafałem, mówi, że jeżeli byłby ktoś chętny, żeby jeszcze w tym roku odebrać, to jest w stanie z fabryki tam jakby wyciągnąć chociaż jedno auto już w tym wyposażeniu jeszcze w tym roku. Telewizor jest na takim standardowym wyposażeniu, czy Wiesz to co, nie, tylko- to już możliwe, Dołożone że chyba. dołożyli, Że bo dodatkowo, często no się jakby właśnie. o to ludzie pytają, no to jakby już... Aha, my nie, nie oglądamy w ogóle Właśnie telewizji, odwrotnie, lepiej, żeby- chyba że YouTube'a, tu moje odcinki wyleciały cały czas. Chyba. Sobie zobaczę tutaj, żebym to jest Benimar Sport 324, no to w sumie nie tak dużo jeszcze, nie? Tak, i to jest naprawdę... Ja to spoko sobie cena, zobaczę. A w tym, bo to jest ten up, czyli taka podstawa i tu masz normalne lampy, a w tej wersji, którą oni zamówili, to będzie przede wszystkim wersja zimowa. To masz zaizolowany zbiornik, także bez żadnego problemu można jeździć po prostu tym kamperem zimą, nic ci tam nie zamarznie, jest dużo cieplej. W tej wersji właśnie Nord Auto Cup, tak ona się nazywa. Masz ogrzewanie gazowe, bo tu jest Webasto. Są właśnie lampy bixenonowe. Całe nadwozie, jak chodzi o Forda, jest w takim graficie, w takim jak tam. Aha, grafikowy, okej. I też są właśnie aluminiowe felgi. No już po prostu jest dużo lepiej doposażony, no jest ten pełny automat. No, to fajnie. A toalety powiedz mi w Europie, bo ja się przyzwyczaiłem do tych amerykańskich, że Że się jest spuszcza. A zbiornik. tu jest po prostu, Tu jest masz kaseta kasetę, jakaś, tak? Zamknięta. Tak, to po prostu otwierasz. I to gdzieś tam wyrzucasz. Zaraz zobaczymy. No ja tak właśnie mam styczność tylko z kamperami tymi ze Stanów, a tutaj zamknięte zamykane. wszystko. No No. wiesz co, to jest prosty temat. Po prostu wyciągasz jak walizkę, to jest w pełni szczelne, idziesz, ma tam kółeczka, no i jakbyś to wylewa. Aha. No, tam jest zbiornik na jakieś 17 do 19 litrów w zależności od modelu. No jak my jeździmy w czwórkę, to no tak na jedną dobę nam wystarczy. Także no raz dziennie trzeba to wylać. Aha. Okej.
Ja też wolę te duże zbiorniki, no ale to jest jakby tutaj już zarezerwowane dla tych dużych kamperów powyżej 3,5 tony. No i u nas nie ma chyba takich jakby udogodnień, nie? Na kempingu. Nie, bo to akurat właśnie z tych kamperów to się zlewa tam, gdzie zlewasz wodę szarą, czyli w oprysznicu. Także jakby bez żadnego problemu się to zlewa, a poza tym masz tak duży ten zbiornik, że ty się nie musisz codziennie tym przejmować, tylko zlewasz teraz na 2 tygodnie. No. Bo takimi kamperami też jeździliśmy. Właśnie takie jak tutaj stoją. To też chodź, ja Wam tylko pokażę. Rozumiem, że tymi kamperami europejskimi to się nigdy tak nie interesowaliście. Nie, o, tu jeszcze jakiś jest spanie w tym, w bagażniku. Tak, i to To jest. też jest fajne. Zobaczcie w ogóle jak dużo jest tu miejsca. Tutaj zobaczymy, tu jest 368. Tu jest już, wiesz, taki No tak. bardzo duży salon do posiedzenia. Dwuosobowe łóżko, które się po prostu opuszcza i na nim śpisz. No i tutaj niby to są dwuosobowe łóżka piętrowe, czyli tak naprawdę jeszcze tutaj 4 osoby też mogą spać. No raczej dzieciaki niż... No tak, niż Marcin. Nie, no, ale spore są te łóżka, no. Ale z łóżkiem piętrowym z tyłu też jest o tyle problem, że jak masz to łóżko na dole zrobione, To nie no ma to bagażnika. tracisz wtedy, tak? bagażnik. Nie? I niektórzy mówią, no dobra, no ale to jakby na czas jazdy zrobisz bagażnik, przyjeżdżasz na kemping, wyciągasz z bagażnika i robisz łóżko. No ale jak chcesz się gdzieś po drodze przespać, to co, będziesz wyciągał No stąd tak. połowę rzeczy? No to już trochę zamieszania się robi, nie? I to jest właśnie ta półintegra, że nie ma, ona jest bardziej jakby okej. opływowa, no ale macie zazwyczaj tutaj łóżko opuszczane, jest tutaj dużo mniej miejsca. No nie? tak, bo Także to dla- znowu jak się opuści łóżko, no to już wtedy się nie siedzi przy stoliku, nie? Tak. No. To jest już tak, że powiem, tylko do spania. No i ty też musisz się tutaj schylać, żeby... No, dobra, to idziemy dalej. Dlatego jakby ja wam bym proponował alkowę. Ale to jeszcze wam pokażę tak na szybko. Już full wypas. To już taki autokar jest tutaj. Charizma. Cena u sprzedawcy. Cena na priv tu jest. Ale to już powiem, 2,5 miliona trzeba liczyć. Aha, kamper za 2,5 miliona. No i takim też jeździliśmy, nie? I to są full wypasy. No, to To też jest właśnie, jest... wiesz, DMC 7,5 tony. Aha, kamera z góry. Tu masz te właśnie ogromne zbiorniki na fekalia, na No, też niezła. Jest cichutko. Dużo masz szafy. Aha, tu jest toaleta. A tu prysznic. I to wszystko można sobie oddzielić, nie? Jakby, Aha, że zamykamy No się. tak, bo tu jednak prysznicy. Odwrotnie chyba właśnie. o, tak. A, i jest lustro. No i tam też jest jeszcze duże szafy, duże lodówki. No. Tutaj dla smakołyszy zestaw. I ogromne zbiorniki. Aha, jest luk, tak, jak w autobusie. No i bezklamkowe otwieranie. Wkładasz rękę. To jest właśnie, testowałem to, bo mieliśmy na miesiąc taki. Aha. I się nie nauczyłem, w którym miejscu to O, jest. Jeszcze jak jest czysty, to jest spoko, ale jak jest brudny, to tak dotykasz No wszędzie. tak. Niech na końcu. No jak? To poznam was może z Marcinem, jakbyście chcieli. Co oznacza alkowe. Aha. I chodzi o to, że mamy w tym 363 taki sam układ jak tutaj, tylko że to jest w wersji 26, czyli mamy tą kolorystykę Magnetic Grey, tapicerkę, tam mamy manilę taką półskórzaną. Do tego mamy taki sam układ, tutaj kanapy i jest na 5 osób, tak? Z takim dodatkowym miejscem do jazdy, tyłem do kierunku. Okej, ale tam jest też opuszczane właśnie. Nie. Czy Ja nie? mówię o alkowie teraz. Aha, okej. Tylko ja wam pokazuję ten układ. Jeżeli Dobra. jesteście zainteresowani takim układem,
Dam wam kluczyk, pójdziecie sobie go obejrzeć, bo Dobra. no tak średnio tu mogę tej Dobra, skali, dobra, albo dobra, po prostu dobra. poproszę kogoś, żeby z wami poszedł, Aha. wam pokazał tego sporta i sobie obejrzycie, czy taki sport ewentualnie nam odpowiadał, bo tak naprawdę mamy 3 takie alkohole, bo ta jest taka wyjątkowa, bo możemy tutaj do 6 osób podróżować. Aha. Jak macie 5-osobową rodzinę, to możecie wziąć taką 5-osobową, tak? Aha, I wtedy okej. mamy trochę szerszy wybór. No to chętnie zobaczymy ją, no. Idziemy tu zobaczyć na zewnątrz, jeszcze jeden. Proszę bardzo. Chodź Kamila, pierwsza. Żeby nie było, że znowu się pcham. Tam świateł nie powłączamy, bo on nie ma jeszcze baterii na wyposażeniu, nie? Bo Benimary są Aha. chodzą bez akumulatora. Aha, bo tu jest inny układ po prostu, inny układ, bo tam był taki okrągły stolik. No. A tutaj, aha, tutaj jest to spanie. Aha, no. Tutaj Spanie jest tak samo. Na górze, na dole spanie, nie? Tutaj jest ten Ford w automacie już, faktycznie jest ten pokrętło. Aha, to. Czyli, że tutaj dwójka siedzi i tu dwójka, czyli 4 osoby jakby tutaj. Znaczy tu, no tak. Tak, nie? dwie. A do jazdy to Czy nie, składamy. czy tu jest jedno? Nie, Bo to jest ogólnie 5-osobowe. Tak, do jazdy to składamy. Tutaj zsuwamy szafeczkę i jedzie tyłem do kierunku jazdy. Tu zagłówek mocujemy, tu jeszcze oparcie ze ściany wychodzi, mamy inny komplet poduszek, nie? A, okej. Na tej To zasadzie. tamten chyba lepszy jest układ. Tak mi się coś... A tu, ale tu jest znowu tak, że się zamyka. Oddzielnie, no można sobie Oddzielnie sypialnię z to- łazienką już odseparować wtedy. Tu jest prysznic. O. Ja mam 2 metry, a pod prysznicem spokojnie. No. Beni ma. Aha, Tu jest to i tu jest toaleta tutaj, nie? Nie, tamten układ lepszy, nie? Przynajmniej. Aha, bo tam było jedno osoby więcej, nie? Tam była jedna osoba więcej, no i jakoś tak ten układ. Tu może więcej jest szafek. Ten co jest 344 up to jest 6-osobowy. No. 6 osób do jazdy, 6 osób do spania, tak. No. Aha, bo ten mówi, że on jest jakiś ocieplony. Ten jest w Nord Autocap? Nie, ten nie jest Nord Autocap. Można to co ja zamówić zobaczę. Nord Autocap i pakiet Winter tam jest wtedy, nie? Nie wiem jak ten. Nie, jest Aha, i Nord tu są Autocap, takie- dobrze, tu jest Nord jest, Autocap jest. i pakiet Winter, opony wielosezonowe, tak dalej. Tu już i Xenon LED, te wszystkie szmery, bajery, alufelgi czarne, Skóra, fura i komura, no. używanie zbiornika wody szarej i tak dalej, nie? No, to jakbyśmy do Zieleńca, nie? Gdzieś pojechali, no. No tam. Zimno. Paliłaś się znowu na kampera? No podróżowałam. Gdzieś już No. się pojechało. Jeszcze musimy iść zobaczyć, bo jeszcze jedna jest hala, gdzieś 6 podobno i tam jeszcze są jakieś wany chyba, więc tam zobaczymy. Ale jeszcze idziemy się pożegnać tu z Kasią i z Piotrkiem, podziękować im. I zobaczymy. Tutaj wzięliśmy namiar na tamtego jednego kampera, więc... O, zobacz Kamila. Texas. Patrz, już jest. tu Las byliśmy, Vegas, tu tu byliśmy. No tak. Patrz, Texas tylko, nie? przeznaczenie, Arizona byliśmy, tak. Kalifornia, Las Vegas. Tylko te... No, czeka na nas. No to wygląda. Wielkanoc jest faktycznie w kwietniu. No, No Wielkanoc w kwietniu i tak taki akurat nie można zahaczyć, ten nie? termin południowy No jest właśnie, spoko, tak, bo no bo Los na- Angeles to Nie, tam a- zimno Nie, jeszcze, ale tu nie? będzie ciepło, no. A tam będzie cieplutko, fajnie, a bo no myśmy bo tam na mieli w wakacje- nocy, wiesz, takie 15 stopni, no to takie, że jest dużo, a to był luty, więc No, taki no. kwiecień to Mhm. na pewno będzie super, już będzie zielono, już tam coś. No. A z kolei na wakacje to tam za gorąco, nie? Żeby... Tak, wakacje za gorąco. Kupon działa dalej dla widzów, Działa. czyli Może- Easy Rider, tak? To było można się powoływać na ciebie jak No. $100, tak? Także jak będziecie planować wyjazd do Stanów, to, Tak jest. to wbijać. A warto. Dobra, no to co? To musisz nam to co, jak musimy teraz wystartować? Napisać ci No to maila na w spokojnie? Teksasie- Bo gdzie się w Teksasie W odbierałaś? Teksasie mamy no? 3 punkty, w Dallas, w Austin i w Houston. Te dwa w Dallas i Houston to są takie duże punkty, natomiast ten w Austin jest taki malutki, ale to jest taki punkt franczyzowy. Bardzo dbają o te kampery i o swój w ogóle wizerunek. Doprowadzą Brytyjczycy, żeby było Aha. śmieszniej. Także w Austin mamy swojego człowieka. Okej. I też jest takim fajnym startem, bo tam już właśnie samo Austin jest bardzo ładny, więc można na ten jeden nocleg spędzić, żeby
żeby sobie sama to Austin zobaczyć. No i też jakby przez to, że, bo już nie wiem, czy wam mówiłam, że już mamy nową tą... nowa strona nowa jest? strona jest, więc Czyli już mogę sobie sam sprawdzić możesz teraz? sobie sam sprawdzić na ceny na 1,5 roku do przodu we wszystkich 40 lokalizacjach. Ekstra. Wszystko się pojawi, zero ukrytych cen. Już to, co się tam pojawi, to co będzie widoczne, to już będzie wiążące i tak dalej. Super. No, teraz do końca listopada teoretycznie powinny być najlepsze ceny, bo są jest zniżka do 20% na te wyjazdy w kwietniu. Oj, No. mów mi jeszcze. Musimy na bilety popatrzeć. Nie wiem jak to, bo i tak to liczy algorytm te ceny, więc nie mam pewności. A jak lecieliście właśnie do tego Austin? Z Berlina przez Londyn. I później już bezpośrednio miało być do Austin, ale potem później nam odwoływali i tam przez Dallas była przesiadka. Nie było źle. To Dallas największe lotnisko na świecie kiedyś było. Teraz chyba jest Hongkong. A nie wiem, no. Jakieś chwile na... Musimy posprawdzać, jak ceny No, biletów musimy posprawdzać, ale do ja już tych jestem miejscowości. napalony bardziej niż na kampera tu. Stany, No, to fajowa jazda, no. A co Ciebie tam właśnie najbardziej, jak byliście? W Teksasie? No Jakoś ten urzekło? klimat kowbojski jest mega, czyli właśnie to rodeo, skupić się na tym mniej więcej bym polecała właśnie, żeby jak najwięcej tych mniejszych miasteczek, takich starszych poodwiedzać. Natomiast ta Zatoka Meksykańska też jest przepiękna i właśnie ta możliwość spania na tej plaży jest mega. Sama takie resorty, właśnie jak Galveston, takie bardziej już takie kolonialne, że widać te takie domy w stylu właśnie takiego Nowego Orleanu, że już taki można poznać ten klimat kolonialny. I dużych miast tam żeśmy za bardzo nie zwiedzali. No w Dallas to wiadomo, fajnie by było może tego historię JFK poznać, jeżeli to Was by tam interesowało. I Big Bend, czyli na zachodzie Teksasu, w tą stronę bardziej właśnie są te parki narodowe, gdzie więcej tam przyrody takiej. I tam jest wiem, że tam na rogu też jest taki wielki salon Harley'a, to też tam chciałem pojechać, no. No to w tamtą stronę. Tam gdzieś właśnie tam- przy Nowy Meksyk, Teksas. Gdzieś tam jeszcze na drodze do tego Big Benda jest jeszcze taki punkt, gdzie pojawiają się takie dziwne światła, co mówią, że to jakieś takie na przykład przyrodzone są moce, więc to też by można było sprawdzić. Może też być W ciekawe. Pustkowiu coś tam się odbija. Aha, okej. No, jest takie kubeczków to nie mamy. No. Ekstra USA To Campera. można wziąć normalnie do walizki. No, Takie super. niby no. są jednorazowe, ale Tak, wielokrotnego użytku. Ja robię takie na festiwal w Łebie. Widzisz, to znacie tam. No spoko, bo nie pękają. No Ale tak, jak się- to na kempingu naszym, słuchajcie, ludzie Dziękujemy. robią zupki chińskie w tych. Dają radę. Idziemy do pawilonu numer 6 zobaczyć. Aha, czekaj, tu są te busy. O, nawet na rowery mają taki. O. Ale taki bus to też jest koło 300 koła. I w busie już niestety jest mniejszy, wiadomo, pewnie łatwiej się jeździ, ale zazwyczaj jest 2-3 osobowy. O, tak jak tutaj. To wszystko fajnie. Aha, tam wejście na dach. No, ale to dla nas się nie nadaje, Kamila. Bo tego, mieliśmy takiego Forda, nie? Mieliśmy takiego Forda, tylko... I nowy przód jest, widzisz teraz? Czy ile on to kosztuje? Jest to cena? 236 netto. Aha, tu jest 2. Tak to wygląda, no. Ale pamiętam, wtedy nam po prostu telepało. Mieliśmy takiego 8-osobowego i jakoś nie podeszło to nam. Ale też fajnie, tutaj jest kuchnia. No, jest dach podniesiony, czyli tu jest łóżko na tym, nie? Dobra, ale to i tak. To Volkswagen. Tutaj jakiś, zobacz, Kamila, na to jeszcze składany. Nie, tutaj, to słuchajcie, jest do niedzieli, więc jak jesteście tu w Poznaniu albo w okolicy. A temat jak kogoś interesuje, to Ale patrz, ten man, o matko, ale czad. Wojskowy man. chyba taki już na wojnę. No, to tak, w razie konfliktu idealny. W razie
ewakuacji. Ale dam wam polecajkę, że słuchajcie, tu jest po prostu 10 metrów stąd jest przystanek dworzec główny PKP Poznań, więc można pociągiem sobie fajnie zrobić my się wycieczkę. zawsze, No, zorientowaliśmy. bo nigdy tu nie byliśmy, to wiem, że to tak samo na targi to motoryzacyjne mógłbym tu przyjeżdżać pociągiem, a nie autem. Karawanie Polska, o tu jest Szwajcaria. Dzień dobry. Dzień dobry. Najnowsze wydanie, nie wiem czy pan czytał. Nie czytałam. 10 zł Znaczy- wydanie targowe, chyba że jest pan zainteresowany prenumeratą. Mamy taką urodzinową promocję 130 zł na 2 lata. Okej. I przez 2 lata co 2 miesiące wysyłamy. A, dobra, dzięki na razie. Będzie gazetki. Gazetki podziękujemy. O, idziemy do bistro chyba. Jest kawa. Ja się boję, że tutaj pierwsze jedzenie A, będzie. jeszcze tu w Volkswagenach. A tu już nie ma przy tego, nie ma tego, że jest właśnie, nie? Łazienka, toaleta. Wygląda to w ten sposób, że mamy Motocykle tutaj. Kamperem O, żegnamy. żegnamy, tak. Słuchajcie, my się też z wami powoli żegnamy, bo już wychodzimy. Teraz jesteśmy w hali 5, tutaj są też i kampery i przyczepy. No i będziemy myśleć, nie? Ale no, fajnie było, owocnie, nowe pomysły. Dokładnie. Dajcie znać też w komentarzach, czy może macie kampery, albo jakieś doświadczenia, albo planujecie, albo marzyliście. Albo polecacie jakieś może fajne pole, nie? Kempingowe, Albo jakiś, żebyśmy mogli tak, jechać. dokładnie, no bo ten kamper jakoś tak już czujemy się zarażeni po prostu, nie? Ewidentnie. Także trzymajcie się, do zobaczyska, Pa. miłego weekendu, pa pa. No nie byłoby wyjazdu z Kamilą, gdybyśmy nie odwiedzili jakiegoś dobrego jedzenia na Butok Sushi, co? No co? Ja bym zjadł, wiesz, hot doga, no tak, to coś zjemy fajnego. Proszę. No. To ja chyba też. Wyszliśmy. Mamy już sushi, burgery i zaraz przez to, że mamy mało czasu, to będziemy konsumować je w samochodzie. Tutaj mamy wielka torba. O, Ja sobie wziąłem pikantnego. Mniej niż tam było w ceniku, że 5 dych, ale one kosztowały zobacz. 80 chyba. 8 zł zapłaciłem. O, patrzcie, fajne. Które teraz? No Tu wziąłem właśnie. z krewetką w tempurze. Już to jest to. To spróbuj. Podzielimy się może. Ja mam teriyaki, więc chyba jest dobrze, no. O, O, no, ja mam chyba... Nie, ja miałem mieć pikantne. no. To może to jest mój. Taki, zobaczcie, zrobiony cały w tempurze. Pyszne. Rewelacja. Dzieciom by A tu co smakowało. mamy jeszcze? Sojowy. Sos sojowy. I tu mamy kimchi. Chyba tak. I chusteczki. I ten Nie, to jest imbir. imbir? No, jakieś kimchi. Kimchi to tu Aha. masz w środku. Lubimy takie Rewelacja. rzeczy. Jak jesteście w Poznaniu, to śmiało. Sushi burger. Sushi, burger. Na miejscu tam niestety były tylko jakieś takie jedzenie zwykłe, a mieliśmy ochotę na coś. Chcesz spróbować? Po jednym się może zamienimy, nie? O, no, chyba, że jest Idzie pół za na pół. ostra, czy nie? Nie. Nie jest ostry właśnie. No, no. Pycha. Słuchajcie, jeszcze wam pokażę tego w te sosie teriyaki. Pycha. Moje lepsze? Inne, ale też dobre, Okej. warto spróbować. Dobrze, że tak na pół dzielą, że można się wymienić. O matko. Trzymajcie się. Takie rzeczy. Do zobaczenia. My będziemy szukać biletów, nie? Na Tak. podróże. No. Do zobaczyska. Cześć.